Klaudia. Witam serdecznie, z tej strony Rita. Kochani, tydzień wielkanocnych inspiracji trwa. Swoje przepisy dodały już Magda z kanału Smakowite Dania, Monika z kanału Pani M, Kuchnia Smakowita, Ewelina z kanału Słodki Blog, Iza z kanału Izabela Kostka. Dzisiaj jest kolej na mnie, a jutro doda swój przepis Klaudia z kanału Słodki Smak Pasji. Tydzień wielkanocnych inspiracji zamknie Kasia z kanału Opolanka Kasia w kuchni. Wpadajcie na kanały dziewczyn, zobaczcie co fajnego one tam mają. I powiem Wam szczerze, że oprócz tego, że mają kreatywne pomysły na przepisy, to są naprawdę super fajne babki, bardzo miłe, sympatyczne i przede wszystkim z humorem. Bardzo miło mi się z Wami dziewczyny współpracowało, dziękuję Wam bardzo i mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy wszystkie razem w realu. Kochani, a ja mam dzisiaj dla Was przepis na przepyszną babkę szpinakową z kremem pomarańczowym. Krem jest przepyszny, babka zresztą też. Oto i ona. Wiecie, że ja mam manię ze szpinakiem i no musiałam dodać, musiałam zrobić na Wielkanoc coś ze szpinakiem. Tak więc mamy tutaj wspaniałą babkę z kremem pomarańczowym i z ozdobnymi jajeczkami czekoladowymi. Składniki i przepis znajdziecie też na moim blogu. Link do bloga podaję na dole w opisie filmiku. Krok pierwszy: ciasto. Potrzebujemy 200 g szpinaku, ale samych liści, bez łodyżek. Ze szklanki oleju odlewamy tak około 1/4 i blendujemy do otrzymania takiej papki. No dobra. Do misy miksera przelewamy 5 jajek. Wsypujemy 1 szklankę cukru i miksujemy na najwyższych obrotach miksera do uzyskania jasnej i puszystej masy. Wlewamy 3/4 oleju roślinnego. Cienkim strumieniem wlewamy. Dodajemy zblendowany szpinak i teraz miksujemy na najniższych obrotach miksera. Wsypujemy 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 1 szklankę mąki pszennej. Robimy to stopniowo, tak łyżka po łyżce. Dodajemy 1 szklankę mąki krupczatki, i jeszcze krótko miksujemy do połączenia się składników. Przelewamy do foremki z kominem wysmarowanej tłuszczem i obsypanej mąką lub, jak w moim przypadku, drobnym gryzikiem. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy w funkcji góra-dół w 180 stopniach Celsjusza przez około 40 minut. Przypominam, że każdy piekarnik inaczej piecze, więc miejcie to na uwadze. Po upieczeniu zostawiamy babkę do całkowitego wystudzenia, a następnie wyciągamy z foremki. Dużym nożem odkrajamy górną część ciasta. Nie będzie nam potrzebna. I teraz za pomocą noża strunowego przekrajamy ciasto na 3 blaty.
Pamiętajcie, aby ciasto było dobrze wystudzone, bo inaczej będzie Wam się rozwalać przy krojeniu. Krok drugi. Krem pomarańczowy. Ja tutaj mam 500 ml soku z pomarańczy. I przelewamy do szklaneczki tak około 1/4. I tutaj do tego soku wsypujemy 3 łyżeczki żelatyny. I zostawiamy to, żeby napęczniało. Sok przelewamy do rondelka i włączamy grzanie kuchenki. Dodajemy otartą skórkę z 2 pomarańczy. Wsypujemy 3 łyżki cukru. Doprowadzamy sok do wrzenia. Gdy sok się zagotuje, ściągamy go z kuchenki i przecedzamy przez sito. Rondelek płukamy sobie wodą i z powrotem wstawiamy na kuchenkę. Wlewamy do niego przecedzony sok pomarańczowy, ale jeszcze nie włączamy grzania kuchenki. Do miski przekładamy 3 żółtka i roztrzepujemy je za pomocą trzepaczki. Wsypujemy jedno opakowanie budyniu pomarańczowego. Jeżeli nie macie pomarańczowego, to może być waniliowy budyń. Energicznie mieszamy i będzie to troszkę takie gęste, więc podlejmy sobie troszeczkę tym sokiem z pomarańczy. Tak wystarczy 1 łyżka. Budyń wlewamy do rondelka z sokiem pomarańczowym i włączamy grzanie kuchenki. Budyń musimy zagotować. Budyń, widzicie, już zaczął się robić gęsty, już zaczął się gotować i pamiętajcie, trzeba szybko, energicznie mieszać, żeby się nie przypalił. Ściągamy go z kuchenki. Teraz tak, i tą żelatynę podgrzewamy w mikroweli, żeby się zrobiła płynna. Tak już nam się fajnie rozpuściła i wlewamy ją do tego naszego budyniu. Widzicie? Taki ma właśnie kolor. Jest fajny, taki gęsty, a jak pięknie pachnie. No więc teraz musimy go wystudzić. Do misy miksera wlewamy dobrze schłodzoną śmietankę kremówkę 35%. Potrzebujemy tak 200 ml i ubijamy na sztywno. Znaczy tak pod koniec ubijania dodajemy nasz ostudzony budyń. I miksujemy, aż składniki się połączą. Nie miksujemy za długo, żeby nam się masa nie zważyła. Krem przekładamy sobie do rękawa cukierniczego. Ja tutaj mam tylkę numer 1M. Jest to tylka Wiltona. Krok trzeci. Składanie ciasta i dekoracja. Na pierwszy blat ciasta nakładamy krem, robiąc takie rozetki. Krem nakładam przy brzegach ciasta. Kamera mi siadła i tutaj już jest drugi blat ciasta, jak możecie zobaczyć. I krem daję też w środek, ale nie daję wszędzie kremu, bo jak dacie wszędzie krem, to po prostu Wam go nie starczy. Kładziemy trzeci blat ciasta i na nim robimy takie różyczki z kremu.
Dekorujemy jajeczkami. Ja tutaj mam jajeczka, one są czekoladowe, tylko one są pokryte masą cukrową na zewnątrz. I wiecie, no najlepiej to po prostu przyozdobić takimi jajeczkami zaraz przed podaniem ciasta, no bo niestety, ale krem roztapia masę cukrową, więc jak już widać, trochę mi się one roztopiły. I tak oto prezentuje się szpinakowe ciasto z kremem pomarańczowym. Ciasto świetnie nazwała moja córa Ptasie Gniazdo, bo jej się skojarzyło właśnie z gniazdem ptasim. No więc tak, dziękuję kochani za oglądanie. No i oczywiście, jeżeli filmik Wam się podobał, to nie zapomnijcie zostawić lajka i zostawcie też jakiś komentarz. I przypominam, że jutro swój przepis doda Klaudia z kanału Słodki Smak Pasji, więc zapraszam serdecznie. Ja już się z Wami żegnam, pozdrawiam gorąco. Cześć!